Cześć, dzisiaj opowiem Wam, jakich błędów unikać, aby dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej. Dziesięć lat doświadczenia w budowaniu Time for Wax to 10 lat mojego doświadczenia w rekrutacji. Rozwijając sieć salonów, byłam zmuszona do ciągłego rekrutowania ludzi i widziałam bardzo dużo różnych kandydatów i wiem, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, żeby zrobić dobre wrażenie na rekrutującym i żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony. Jedna rzecz, która łączyła wszystkich, którzy przychodzili na rozmowę kwalifikacyjną, to był paraliżujący stres. Opowiem Wam też, jakie ćwiczenie wykonać przed rozmową kwalifikacyjną, aby ten stres był mniejszy, aby podejść do tego świadomie i trochę zrelaksowanym. Pierwszy punkt. Co zrobić, żeby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Pierwsza rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna, jak spotykam się z kandydatem, czy kandydat wie coś o mojej firmie, czym się zajmujemy, czym się firma zajmuje, bo wszystko, takie informacje są dostępne i wystarczy wejść na stronę danej firmy internetową i przeczytać podstawowe informacje. Jeżeli jesteś nieprzygotowany, no to zmniejszasz swoje szanse na to, że taki rekrutujący będzie przyjaznym okiem patrzył na Ciebie. Determinacja, dobre przygotowanie i chęć do nauki. Tak? Jeżeli pytam kandydata, czy jest gotowy do tego, żeby nauczyć się czegoś więcej, to chciałabym widzieć, że taki kandydat powie tak, bo w tamtej firmie, na poprzednim stanowisku też miałam taką sytuację, nauczyłam się pewnych rzeczy, nabyłam pewne kompetencje w jakimś określonym czasie. To mnie przekonuje, że to nie są tylko puste frazesy, ale osoba, która przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, już taką drogę przeszła i pokazuje mi, że ma determinację do tego, żeby się uczyć. Mów o sobie dobrze, ale nie przechwalaj się. Bądź przygotowana na pytanie, proszę nam coś o sobie opowiedzieć. Warto spojrzeć na swoje CV i zgodnie z tym CV opowiedzieć o swoich doświadczeniach w poprzednich firmach, mówiąc o sobie dobrze, o tym, jakie mamy kompetencje, czego się nauczyliśmy, co nam ta firma dała, ale co też ja jako pracownik wniosłam do tej organizacji. Czyli tak naprawdę musimy mówić o sobie dobrze. Bądź przygotowana na pytanie o referencje. Jak się możesz do tego przygotować? Poproś swoich byłych pracodawców, żeby takie referencje Ci udzielili. Ja osobiście wolę referencje telefoniczne, żebym mogła zadzwonić, dostać numer telefonu do poprzedniego pracodawcy i sprawdzić, zadać parę pytań na temat tego pracownika. Bądź gotowa na pytanie o Twoje oczekiwania finansowe. Powiem Wam, jak ja bym to zrobiła. Jeżeli by mnie na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano, jakie są moje oczekiwania finansowe, podałabym 3 poziomy. Powiedziałabym, ile chcę zarabiać na okresie próbnym, określiłabym, ile bym chciała zarabiać po okresie próbnym, ale zapytałabym też, czy jest jakiś program bonusowy, premiowy i jak sobie wyobrażają rozwój tego stanowiska pracodawcy aktualnie za parę lat. Im dłużej będziesz pracowała dla danej firmy, organizacji, tym powinnaś być bardziej wartościowa dla tej organizacji. Oczywiście, jeżeli się będziesz rozwijała, będziesz zwiększała swoje kompetencje. Twoje przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej powinno być poprzedzone też stworzeniem przez Ciebie listy pytań do osoby, która Cię rekrutuje. Bo warto wiedzieć, jakie są wartości firmy, bo warto wiedzieć, dlaczego szukają teraz nowego pracownika, jakie są godziny pracy, jaka jest polityka urlopów, dni wolnych. Nigdy nie kłamcie na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto się przyznać do tego, że się czegoś nie wie, niż okłamywać. Ja osobiście bardzo cenię osoby, bo mają w sobie takie, które powiedzą mi, że czegoś nie wiedzą, bo to świadczy o odwadze i też świadczy o wartościach tego człowieka. Jeżeli jesteśmy przy wartościach, ja mam takie jedno pytanie, zawsze pytam o to, z jakim szefem chciałaby Pani pracować. I pokazuje się, pokazuje mi to, jak ten człowiek myśli, pokazuje mi, co jest dla niej ważne i pokazuje mi, z kim ona chce pracować. Takim podstawowym elementem przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej jest oczywiście dobrze napisanie CV. CV, które jest bardzo spójne i jeżeli w Twoim CV będziesz miała przerwę w pracy, tak, to ja jestem przekonana, że pracodawca Cię o to zapyta.
I bądź przygotowana na takie pytanie i bądź przygotowana na to, żeby w sposób taki wiarygodny i rzetelny opowiedzieć, dlaczego tak było. Jeżeli miałaś przerwę w pracy, bo chciałaś odpocząć, to powiedz o tym. Jeżeli miałaś przerwę w pracy, bo szukałaś tej pracy dosyć długo, powiedz o tym. To jest też odwaga. Ja uważam, że prawda się zawsze obroni. Możesz zadać mi pytanie, a co jeżeli nigdy nie pracowałam nigdzie, nie mam doświadczenia, to co wtedy pracodawca ocenia? Ocenia człowieka, ocenia Ciebie, ocenia determinację, chęć do nauki, ocenia Twoje podejście, Twoją elastyczność. I tutaj dużo rzeczy też może oceniać. Czy jesteś gotowa pracować w jakichś godzinach pracy, czy jakie masz podejście do pracy, nie wiem, poza ustalonymi godzinami, czy jesteś gotowa do zmian, do nauki. Ocenia człowieka. Ja rekrutuję człowieka i rekrutuję kompetencje, ale też rekrutuję to, co ten człowiek może wnieść do mojej organizacji, nie tu i teraz posiadając jakieś kompetencje, ale zastanawiam się, czy on jest dobrym materiałem do tego, żebym ja mogła go nauczyć i rozwinąć. To, co łączy wszystkich kandydatów, to jest ogromny stres na rozmowie kwalifikacyjnej. A teraz ja Wam powiem, jak ja bym sobie z tym radziła, jak ja sobie radzę ze stresem. Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, przygotujcie się, tak jak Wam polecałam przede wszystkim. Będziecie się wtedy czuć bardziej pewnie i pomyślcie sobie tak, jeżeli to jest praca dla mnie, to mnie zatrudnią. Jeżeli to nie jest praca dla mnie, to pójdę, zaprezentuję się najlepiej jak potrafię, natomiast gdzieś tam czeka na Ciebie inne wyzwanie. I z takim podejściem będzie Wam prościej. Ale pierw przygotowanie, a potem wyzwanie.